Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj kilka słów o OnePlusie Nord 2T. Fajny, niefajny, ciekawy smartfon, czy też nie? Powiem wam, naprawdę godna polecenia pozycja. Smartfon naprawdę po pierwsze ładny. Niezbyt duży, bo wielkie smartfony ostatnio to już czasami potrafią irytować. Ten akurat ładny, schludnie wykonany, mi ta szarość z tymi srebrnymi bokami naprawdę bardzo się podoba, więc pod względem wizualnym jak najbardziej na tak. Aparaty, no wiadomo, trochę odstają. Trzeba coś włożyć do jakiegoś etui, tego typu tematy standard. Na pewno wielkim plusem jest, że macie ten przełącznik, tak jak w iPhone'owcy. Możecie sobie go jednym przyciskiem wyciszyć i tak dalej, nie trzeba nic kombinować. Albo zostawić wibrację. Szkoda, że większość Androidów tego nie ma. Jakby był jeszcze mini jack, to już w ogóle byłaby bajka. Głośniki brzmiące całkiem rozsądnie, jak na swoją półkę cenową. Nie jest z nimi źle, ani za cicho, ani za głośno. Brzmi to bardzo fajnie. Na pewno fajne wibracje, takie haptyczne, jak to nazwijmy. Więc to nie jest taki standardowy bzyczek, tylko bardziej temat związany jak iPhone'owcy kojarzą ich wibracje w iPhone'ach. No to tutaj też są one fajne i takie no po prostu jak być powinny. Mym prywatnym zdaniem. Sam ekran jest ok. Może nie jest jakiś mega turbo jasny. Trochę brakuje do jakichś topowych smartfonów, jeżeli chodzi o jego jasność, więc no tutaj mieliście mój test ekranu. Zobaczcie, jaką on jasność osiąga maksymalnie, więc no tutaj to nie jest top of the top. Też odświeżanie max 90 Hz, ale moim zdaniem w zupełności wystarczające dla większości osób, więc pod tym względem nie jest źle. Na pewno trzeba się przyzwyczaić, że dopiero z jednej strony macie to, z drugiej to, więc ktoś przechodził z innego smartfona ciągle będzie pewnie przechodził do tego menu skrótowego od właśnie OnePlusa, a nie do ustawień, więc to kwestia przyzwyczajeń moim zdaniem, więc pod tym względem spoko. Reszta rzeczy, ustawień systemu, no praktycznie Android, więc no tutaj nie ma jakoś zbyt dużo dodatków OnePlusowych. No i dobrze, bo telefon dzięki temu działa fajnie, schludnie, w miarę szybko. Dimensity 1300? Naprawdę godny polecenia procesor. Nie grzeje się za bardzo, wydajnościowo jak najbardziej okej. Ile temperaturę jaką osiąga, to zobaczycie sobie w filmie, który jest odnośnie temperatur i testu tego smartfona, ale tutaj przebitkę też wam wrzucam, więc jak na topowe flagowce w tym roku jest naprawdę dobrze, a to nie jest jakby topowy procesor, ale naprawdę daje radę. Wydajność, działanie, prędkość tego działania, naprawdę sam system responsywny. Ja jakoś jakichś większych albo praktycznie żadnych przycięć nie zauważyłem, żeby było po polsku. Oczywiście pamięć RAM 12 GB. W aplikacjach widać to pięknie, że jest tego 12 i to się wszystko trzyma. A jak już przechodzimy do gier, standardowe ustawienia trybu gier tak czyszczą tą pamięć, że no nie jest to jakieś rewelacyjne zachowanie. Zależy w jakim sensie. Dzięki temu macie pewnie dłuższą baterię, no bo zbyt dużo rzeczy nie ma w ramie, nie musi być to podtrzymywane. No ale tak to działa. Więc tu odsyłam do speed testów, zobaczyć jak ten smartfon mniej więcej w tego typu tematach sobie otóż to reaguje. Poza tym naprawdę fajne urządzenie z konfiguracją, która jak najbardziej pasuje, czyli 12 GB RAMu, Dimensity sprawdza się, niekoniecznie trzeba Snapdragona. Mediateki to już nie są fe i kiepskie procesory jak dawno temu, więc tu bym powiedział, że jest jak najbardziej ok. Fotografia. No i tutaj smartfon też się moim zdaniem i to bardzo dobrze broni. Zdjęcia wychodzą w warunkach bardzo dobrych, bardzo fajnie, nawet zoomy są czytelne, co rzadko się zdarza, jeżeli chodzi o powiększone zdjęcia w smartfonach, więc tu naprawdę duży plus dla OnePlusa moim zdaniem. Może te zdjęcia nie są takie, jak to nazwijmy, AMOLEDowe, czyli nie są przekolorowane, podkręcone w kosmos i tak dalej, są bardziej naturalne i pod tym względem, jeżeli ktoś lubi tego typu odzwierciedlenia barw, to naprawdę będzie zadowolony. Czasami jest lekki rozjazd między matrycami w przypadku temperatury barwowej, ale naprawdę mały, więc no tutaj czasami na to można zwrócić uwagę. No i naprawdę ja jestem w szoku, jak powiększone na wyższy, nawet 10-krotny zoom wygląda w tym aparacie. Jak dla mnie mega, jeżeli chodzi o powiększone fotki, tu można naprawdę nie bać się nawet tych największych powiększeń, jeżeli gdzieś coś trzeba zrobić, ogarnąć, wrzucić,
te foty naprawdę wychodzą fajnie. No wiadomo, czym mniejsze powiększenie, tym lepiej, no ale już ta 10 nawet jest akceptowalna na jakieś, no nie wiem, Facebooki, te sprawy. Chociaż wiadomo, no, standardowa matryca zawsze najmocniejsza, ale nie jest źle. Szeroki kąt też wypada ładnie, może jest trochę ciemniejszy, ale to urok szerokiego kątu. Często tak te zdjęcia wychodzą. Odsyłam was oczywiście do całej playlisty ze zdjęciami. W nocy no, szału nie robi, ale też dramatu nie ma. Po prostu jest poprawnie, jeżeli chodzi o zdjęcia nocne, więc pod tym względem tak bym to ujął, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. To jest trochę ciemniej też, coś fajnego da się zrobić i cyknąć fotkę, więc tutaj aparat, zestaw aparatów tak naprawdę 3. Spoko. Fajne, że są te 2 diody, jeżeli używacie doświetlenia. Ja prawie rzadko robię zdjęcia z flashem, no ale mogą pomóc, bo różna temperatura ich barwowa powoduje to, że zdjęcia mogą wyjść lepiej. Bateria i czas na baterii? Koło dnia z hakiem, może nawet troszeczkę więcej, w zależności jak mocno przyciśniecie ten smartfon, więc jak zwykle bateria to pojęcie względne, po prostu kwestia jak kto go używa. No nie miałem oryginalnej ładowarki, ładowałem dowolnymi innymi, więc ile na tej oryginalnej się ładuje, to wam nie powiem, bo niestety no, sam telefon po prostu mam. I co? Jakie wnioski? No, myślę, że pozytywnie, jest na plus, nawet na więcej niż 1 plus moim zdaniem. Parafrazując nazwę marki. Telefon nie jest jakiś mega drogi. Naprawdę daje sobie radę z droższymi konstrukcjami. Dobrze wyceniony. Może troszeczkę ekran mógłby być jaśniejszy moim zdaniem. Jeżeli tego brakuje komuś, to na to może bym się lekko przyczepił. Poza tym naprawdę fajny telefon. Dobrze leżący w dłoni, ładnie wyglądający. Fakt, no ekran się rysuje, ale to norma, no to tego to się w ogóle, no jak dbasz, tak masz, to na to w ogóle nie zwracam uwagi, bo to jest kwestia po prostu tego, kto go wcześniej miał i jak go traktował. Tyle tak w skrócie o tym OnePlusie. Naprawdę pozytywnie w porównaniu do innych zabawek. No i ten Dimensity 1300 daje to radę i to całkiem fajnie, jeżeli chodzi o procesor. Tyle. Chcecie coś jeszcze więcej o nim wiedzieć? Oczywiście piszcie. Jest cała playlista o tym OnePlusie, można zobaczyć więcej. No, wiadomo, tam są speed testy moje, jest film ze zdjęciami, jak działa ekran, jak się grzeje. Wszystko, co być powinno, żebyście mieli kompletne, że tak powiem, informacje, co i jak działa. A działa dobrze, jak już powiedziałem, więc odnośnie OnePlusa Nord 2T z mojej strony, szczerze mówiąc, to chyba tyle, żeby nie przedłużać. Ładnie, szaro, czarno, srebrno, tak jak być powinno moim zdaniem. Tyle moi drodzy. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!